Informuję, że włączyłam nagrywanie. Przyjąłem do wiadomości. Co z tym fantem zrobisz? Nic. Nic. Zamknę oczy. Ale już? No, Zamykamy? Zamykasz? no bo, nie, bo, e, no bo to nagrywanie i ta informacja jest dla mnie stresująca. Mhm. Ale to, jak chcesz, to zamknij i będziemy rozmawiać w ten sposób. Dobrze. Jak... Ale nie odlatuj, no co ty, no. No to jak to mam zamknąć, czy nie? Nie no, chciałam ci stres troszeczkę ująć. Ja nie Jeszcze... mam stresu. No wiem, że nie masz, no. Nie wiesz. No mówiłeś już, że nie masz, no. Dlatego mówię, że No to wiem. zawsze musisz najlepiej wiedzieć. I nie będziesz mi mówiła, co mam robić. Tak. No to widzisz, nie dokończyłeś sentencji. No bo to akurat nie w tym kontekście nie należało tego użyć i nie mów mi, co ja mam mówić i kiedy. Przepraszam. No właśnie, tego mi brakowało. To lubię. No tak, to bywa, no. Dobrze, Dareczku, jak się czujesz? Do dupy. Oj, i znowu papa. No bo zawsze jak mówię, że dobrze, to każdy później mi zarzuca, że ja zawsze mówię, że się dobrze czuję. To chciałem trochę zmienić, prawda? Zmienić teraz, Tak. tak? I powiedzieć prawdę. Tak. Okej. No to co zrobimy z tym fantem? Halinka, ja wiem, że jak się ten temat pojawia, to ty zaraz jesteś zainteresowana No strasznie. tak. No oczywiście, że tak. Chciałabym pociągnąć ten temat. Ty już tam nic nie ciągnij w tych rejonach. Nie no, w tych rejonach to nie ten temat chciałam pociągnąć. W innych rejonach też nie ciągnie. O matko. No nie, jednak wyobraźnia nie powinna pracować. Już mówiłem ci, żebyśmy zaczęli od razu sesję. Rzeczywiście ostrzegałeś. No właśnie. Ale ja mimo wszystko wierzyłam, że kulturalnie zaczniemy. No jak, to było bardzo kultur. A No nie, bo to słowo nie, teraz się nie mówi teraz do dupy, będzie... tylko do dupi. Bo A, się mówi, no, dlaczego tak się mówi? nie wiem, bo mówi się gościni i inne tam takie teraz kwiatki językowe. Gościni? A co to znaczy? No to jest, no bo nie możesz, ja nie mogę powiedzieć, A, że gość. że jesteś moim gościem, tylko gościnią. Gościniu. Aha. No. A jak powiesz, a jak nie użyjesz tej formy, to co się dzieje? To pozew zaraz sądowy jest. A cholera jasna. No, o obrazy uczuć, czy tam religijnych, czy jakichś tam, nie wiem jak. Podobnych. Mhm. Obrazoburcze jakieś tak. Aha, gościni. I podobno, a to nie wiem, bo nie słyszałem, to niech nas widzowie poprawią, jak wiem, Mhm. że nie można do kobiety mówić kobieta, matka. Oj. Matka albo kobieta, tylko osoba z macicą. Ale perłową. No nie, Hańko, nie możesz wyśmiewać, bo są poważne rzeczy, tematy, jesteś nietolerancyjna. Ale no myślałam, że z perłową to ładniej wyglądało jednakowoż. Tak się teraz mówi? To ja nie jestem okurant. To znaczy, nie jestem do końca pewny tego, ale ostatnio jakieś tam w takiej rozmowie były poruszane te tematy, że pani ministra, gościni i inne tam takie kwiatki, że nie wolno, że nie można użyć słowa na M w stosunku do ludzi, którzy mają ciemną karnację i tak Okej. dalej. Mhm. No i podobno właśnie, że też idzie to już w taką stronę, że właśnie osoba z macicą trzeba mówić. A to Zamiast, nie jest zamiast obraźliwe. matka. Nie, to jest obraźliwe? Wtedy podobno, że nie. Aha. Jakbyś powiedziała matka, to wtedy obraźliwe. Mhm. No to ciekawy temat poruszyłeś pewnie.
powiem ci. No ja do końca właśnie do mnie tak jakby to nie dociera aż tak, ale no po prostu w takiej codzienności gdzieś to puka, czyli temat jest chyba taki poważny, nie? Bieżący i poważnie, no. Mm. Tak, nie można używać słowa na M, ale można powiedzieć ciasto czekoladowe. Nie, Nie? też nie wolno. Jak to nie wolno? Nie, No to już nic nie wolno. no nie. O, to ja nie wiem, czy my możemy sesję robić. Nie możemy. Właśnie to chciałem ci zasugerować i to strasznie długo trwało, zanim zrozumiałeś. No wiesz co, no te dwie komórki muszą się jakoś połączyć. Te dwie szare, no. Musisz mi dać czas na to. Nie ma już czasu. Już jest później W niż ogóle nam się wydaje. czasu już nie ma, tak, No to nie ma. prawda, jest później niż nam się wydaje. No, coś w tym jest, panie Darku, coś w tym jest. No dobrze, nie wiem ile się już nagrało, bo mi ciągle... Już 6 minut. 6 minut? Tak. Mhm. No dobrze. Później A jak wszyscy ja mam... przewijają. A jak jest ojciec, to jak trzeba powiedzieć? Osoba bez macicy. Nie wiem. No bo roztrząśmy ten temat. Nie. Ja nie wchodzę, bo nie jakby tak tylko zasygnalizowałem, ale nie wchodźmy, bo ja mam wchodźmy w zbyt to. mało danych na ten temat i nie chcę tutaj tworzyć jakichś, wiesz, No ale to wiesz myśli, co, no, teorii. możemy szybko zajrzeć w ten kanał informacyjny. No, No ale Halinko, zanim nie, wejdziesz w ten kanał, to będzie 20 minut rozbiegówka. albo i dłużej. No, to nie. No dobrze. Słuchaj, to jeszcze co nam Jak kogoś zostało? to interesuje, czy coś, to dajcie znać w komentarzach, czy ten, Ale co, może co ktoś to. nam napisze, jak się mówi na ojca, jeśli Tak, matka nie mówi na jak żonę. na Halinkę się mówi. To a propos ojca? Czy jak? No, ja nie wiem, właśnie to pytam. O co pytasz? No, żeby też wiedzieć, żeby później nie było z powództwa cywilnego. Oj. O, ładnie. Coraz lepiej. No ale komentarzy jest dużo, są bardzo sympatyczne. No tak, 99%. Zdarzają się też może trochę mniej sympatyczne, ale to nie To też szkodzi. pozdrawiamy. No oczywiście, że pozdrawiamy. No, przecież nie wszystko musi się podobać. No oprócz tego, że ty się podobasz wszystkim i ja też, no. Nie, ja nie wszystkim się nie podam, Halinko. Nie podobasz się? Nie. Na pewno nie. Ja nawet bym nie chciał No wszystkim. to dobrze. Oj, rozśmieszyłeś mnie. Jestem całkowicie poważny i na serio. Nie, no oczywiście. Halinka, chciałem No. ci jakby zwrócić uwagę, że sesja badawcza to nie jest jakieś śmiech i chichy, tylko to są poważne rzeczy. I ja profesjonalnie i poważnie podchodzę do tego tematu. No nie, no zdecydowanie. No, widzę twoją powagę i też się zdziwiłam, że mówisz o łacicy. No. Ale w kontekście matki. W kontekście gości, nie jak to Gościni, goście, tak. gościni. Mhm. No dobrze, słuchaj, no świat ewoluuje, język też ewoluuje. To ty jesteś chyba, to byś była hipnoterapeutyni. Nie, operatoryni. Operatoryni, no. A Operator. ty właśnie nic nie zmienisz, no to Ja widzisz. nie mogę, no tak, ja nic nie zmienię. No. I czuję się urażony. No właśnie, bo nie ma tutaj jakiejś równowagi. Tak. Widzisz? Halinka, bo musimy Idziemy. zacząć, bo Idziemy. później wszyscy i tak przewijają ten. Mówiłem, ten wstęp przewijają, tak, bo mówią, że to jakieś głupoty są, jakiś kabaret się robi. Nie, dlatego dzisiaj temat był taki, no myślę, że Poważniejszy. sygnalizowaliśmy poważniejszy. I co o tym myślicie nasi widzowie, kochani? Chcielibyśmy wiedzieć. Widzowini. Czyli słuchawki już nie. Słuchawczyni. Słuchawczyni. Ojej. To za długie słowa się robią, takie trochę Dobra, niemieckie. już nie, bo to już za długo. Już, Dobrze. jedziemy, Dobrze. bo mnie rozpraszasz. Denerwujesz się?
No, jeszcze Nie. tylko pozdrowię i ukocham Pozdrów. naszych widzów, bo Halinka, czekałem, aż ty to zrobisz, ale oczywiście Nie, ja tak nie. lubię, jak ty to robisz. I tak, zawsze dobrze kotka ogonkiem odwrócić. Tak lubię, jak ty pozdrawiawujesz. Pozdrawiam, kiskuję, lowkuję i, Mhm. i, i I foreverkujesz. na 3, 2, 1, Start. 0, start. Dobrze, dobrze, Dareczku. Startujemy. To spokojnie, zmruż oczęta. Już poważnie. Lecimy dalej. No cóż, obiecałam poprzednio, że tam to już było koniec, ale jeszcze robimy dokrętkę. I dokręcimy sobie tę kopułę. Halinko, jeśli ktoś obiecuje, a później słowa nie dotrzymuje, To coś się dzieje. Relaksuj się, Dareczku. I lekko odleć. Poza kopułę, proszę. I chciałabym, żebyś pofruwał nad tym lądem regionów. Tam sobie trochę polatał. I wybrał jakiś region, bo sporo pytań i próśb jest właśnie o jakiś opis ciekawego regionu. Wybierz jakiś region, który wydaje ci się ciekawy do zbadania. nie wiem, wszystkie są ciekawe. Ja tam bym polatał potem po takich Mhm. pustych i takich baśniowych takich Tak, krainach. bardzo dobrze. Dawaj taką. Wybierz jedną z tych baśniowych krain i troszeczkę sobie poeksplorujemy. Wybrałeś? Nie. Jeszcze nie. No to jeszcze polataj. Mhm. Mhm. Baśniowa kraina. No tak wizualnie tak, choć później jak już się jest bliżej tych miejsc, no to jest taka bardzo rzeczywista i w odczuciu taka raczej już nie baśniowa, choć Mhm. całe otoczenie tak wygląda. Mhm. Ta baśniowość się przebija w czym? W kolorze, w kształtach? Powiedz mi. Tak, tak, w kształtach, w roślinności, w ukształtowaniu terenu. E, No takie to jest, nie wiem, tak sobie wyobrażałem baśniowy świat, może stąd Mhm. takie akurat porównanie do baśni. Natomiast Mhm. to ukształtowanie terenu jest faktycznie jest takie, no kolorystyka czy bogactwo tej roślinności jest takie naprawdę, no robi takie przyjemne wrażenie. Mhm. Natomiast już jak się tam jest na powierzchni, no to jest tak trochę mrocznie. Mm. Tak jakby te istoty, które tam mieszkają, takie jakieś gnomiki czy jakieś tego typu istoty raczej są takie, nie wiem, jakby były jakieś niezadowolone z tego, że Mhm. ktoś tam jest i nie czuje się, że są przyjazne. Aha, czyli są niezadowolone, że zaglądasz tam do nich. Nawet był taki moment, że w jednym miejscu się rozpierzchły. W takie zbiorowisko było takie, Aha. takich istot i one się rozpierzchły Mhm. w taki, no coś w rodzaju takiego lasu. Mówię w rodzaju lasu, bo to taki las 3 na 4-piętrowy. Jakby był Mhm. taki, są drzewa główne, takie wysokie, wychodzące nad powierzchnię i powiedzmy, że pierwsze piętro koło tych drzew, jakby, czy u podnóża tych drzew rośnie, to są takie rośliny wysokości powiedzmy metra Mhm. do 1,5. Nad tym wyrasta jeszcze jedno piętro jakichś roślin, takich
krzaczków, później jeszcze wyższe i dopiero ten pień kończy się koroną tego drzewa. Więc jest tam bardzo bujna jakby roślinność i te cudaki tam się rozpierzchły w to pierwsze piętro to Mhm. i się tam pochowały. Mhm. Tak na oko i jaki? Mówiłeś gnomiki, więc to nieduże Nie, tak jest istoty. metr do 1,20 m. Mhm. Mhm. Czujesz, że są tak nastawione negatywnie do jakiegokolwiek Yy, przybysza? To znaczy wyczuwa się taką złość, czy nawet czy formę takiego gniewu, Mhm. że, że się tam pojawiłem. Mhm. Ale czy to jest ze względu na czują się niebezpiecznie, że ktoś Nie, próbuje? właśnie nie czuć strachu, Nie. tylko gniew Mhm. Gniew. i jakby, czy jakby nie chciały Mhm. jakiejś konfrontacji może, czy po Mhm. prostu chcą zachować jakąś, nie wiem, Mhm. Nie pokazywać się. swoją prywatność, czy tego typu. Trudno to tak Mhm. naprawdę odczytać, Mhm. ale na pewno nie czuć, że to jest związane z jakimś lękiem czy zabawą. Okej. Jeśli wydaje się, że nawet mogłyby być agresywne. Aha. Gdyby gdzieś tam je próbować szukać, to mam wrażenie, że mogłaby tam się zrodzić jakaś agresja z ich strony. Agresja. No dobrze, ale rzuć w tak zwany eter. Może któryś będzie chciał z nami porozmawiać. Przyszedł jakiś przedstawiciel, Mhm. takim krokiem takiego silnego mężczyzny Mhm. i pokazał mi palcem kierunek, żebym poszedł. Żebym No taką sobie poszedł. pałkę, Aha. jakby taką, nie wiem, drewnianą czy jakąś inną pokazał mi, żebym poszedł. On chyba jest kimś ważnym, bo Mhm. ma rodzaj jakiś taki nadkorony może, czy Mhm. coś No, to przypomina. no dobrze, nie będziemy im przeszkadzać, bo byłoby to też w pewien sposób taka trochę agresja z naszej strony. To się unieść trochę wyżej i po prostu powiedz mi, czy ta kraina ma jakąś nazwę, czy pokazuje ci się jakaś nazwa? Nie, chociaż nie wiem, znaczy pojawiła się, ale ja nie wiem, czy to jest jakaś manipulacja albo jakieś sugestie z tamtej strony, Mhm. yy, bo mi się nazwa z Władcy Pierścieni pojawiła, Mhm. że to Moria Mhm. jest. Tak może być. Niektórzy nasi słuchacze też wskazywali ten kierunek, więc być może jest to tutaj już wspólna świadomość. Mhm. Chcesz stamtąd przejść gdzie indziej? Czy chcę? N- Nie wiem, Nie. nie mam Mhm. jakichś potrzeb. Dobrze. Powiedz mi, czy te gnomy to są ciała materialne? Tak wyglądają, tak. Mhm. Jeśli masz dostęp do tej informacji, to sprawdź, czy one bywają na Ziemi, przychodzą do nas. Tak, a, Aha. ale coraz mniej. Mhm. I Mhm. coraz mniej, a jeśli już, to coraz mniej miejsc takich, do których przychodzą. Mhm. Jest teraz tutaj w tym na naszym terenie, że tak powiem. Mhm. 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 A czy ktoś od nas odwiedza ich? Nie. Nie. Mhm. A kiedy udają się w podróż do naszej części? Kiedy? Tak, czy jest jakiś Nie cel, jakiś mają powód? grafiku, czy nie jest to uwarunkowane czymś, po prostu jakby czegoś tam jeszcze poszukiwały. Mhm. Mhm. Powiedz mi, czy tam są też zwierzęta na tym terenie? Tak. Aha. Jakieś takie, które znamy, czy mniej znane? Teraz mi się pojawiły zwierzątka podobne do saren, Mhm. ale nie są to sarny. One są podobne, trochę o innym umaszczeniu i nakrapiane takim białym czymś, takimi białymi kropkami. Bardzo ładnie wyglądają. Są, wydaje się, jeszcze mniejsze niż sarny
Mają odrobinę krótsze nogi i inne łebki. Mhm. Czy te gnomiki polują na zwierzęta? Tak, Oho. Czy też jedzą zwierzęta? też. Okej, dobrze. Powiedz mi, czy pracują, zarabiają? Wydaje się, że pracują, ale nie zarabiają. Oni, Mhm. nie wiem, gromadzą to, co znajdą, Mhm. wymieniają się czasem tym, budują, takie, no żyją bez takiego fizycznego jakby pieniądza. Mhm. 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 Czy zakładają rodziny? Tak, Okej. A powiedz mi, czy tworzą między sobą jakieś terytoria państwowe? W sensie, że mhm. taka jest wrażenie, jakiegoś takie poczucie, że są tam jakieś formy, nie wiem to nazwać, klanami, Mhm. Mhm. które żyją w odrębności, ale jednocześnie wspólnie też. Mhm. A czy są jakieś wojny między nimi? Biją się o tereny? Nie. Nie. Mhm. A czy znają smak czekolady? Wydaje się, że że nie. Tak się zawahałem, bo tam się pojawiła jeszcze taka e, jakby informacja, że oni lubią jeść i że, że to, co my nazywamy czekoladą, to u nich to by był wyrób czekoladopodobny. Mhm. To tak jakby skracając. Mhm. Mają różnego rodzaju właśnie potrawy, czy nie wiem jak nazwać. Produktami tego bym nie nazwał, bo wydaje się, że są to robione nie w jakichś fabrykach, czy tylko przez nich wykonywane, są przygotowywane te Mhm. potrawy, czy właśnie takie coś jak czekolada, tylko jest to robione e, z, z innych składników i jakby jest poczucie, że jest to, ma dużo więcej wartości Mhm. i że jest bardzo smaczne. Wydaje się, Dobrze. że oni w ogóle lubią jeść. Lubią jeść. A czy mają jakąś technologię? Używają jakiejś technologii? Tak, ale ta technologia jest taka ukryta. To tak jakby oni ukochali sobie jakieś tradycje i ta tradycja powoduje, że skoro na przykład rąbią drzewo siekierą, to nie będą używać pił motorowych, natomiast te toporki, siekierki są dużo mocniej, wydajniejsze. I w tym sensie wydaje się, że oni są jacyś mocno zacofani, a jednak to wszystko wygląda jakby było gdzieś przed kilku epok, ale działa dużo lepiej niż na przykład ten sprzęt, który my gdzieś tutaj użytkujemy i wydaje nam się, że jest taki wow, że jest taki zaawansowany, a tak naprawdę tam oni osiągnęli coś podobnego, Mhm. zachowując właśnie pewnego rodzaju to, co lubią, czyli tą tradycję. Wydaje się, że Mhm. w tych domkach też wygląda wszystko chyba, przynajmniej z zewnątrz tak to wygląda, że y, to są też takie jakby tradycyjne domki, ale ma się wrażenie, że tam mają wszystko, co im potrzebne jest. Łącznie wydaje się, że z taką technologią komputerową, nazwijmy to tak, czy jakiś, której nie widać żadnych przewodów, żadnych skrzynek przyłączeniowych, niczego takiego. A ma się wrażenie właśnie, że ta technologia jest gdzieś tam w taki sposób wpleciona, że nie przeszkadza, a im służy. Mhm. Czyli taka komunikacja online też tam występuje. Tak w Takie, tak. cudzysłowie oczywiście. Takie coś w rodzaju takiego, tak. Mhm. Mhm. A powiedz mi, czy u nich jest dzień i noc?
Jest, ale ta noc jest taka trochę bardziej jasna Mhm, i krótsza. mhm. Zobacz, jeśli masz dostęp do tego, y, co się z nimi dzieje, kiedy zasypiają. To śpią, faktycznie śpią. Mhm. Czy śnią? Wydaje się, że nie. To ciekawe. Czy mają pory roku? Właściwie to można by było powiedzieć, że mają. Tylko znowu porównując do naszych pór roku, to to nie mają, bo Mhm, można było powiedzieć, że jest tak, że cały rok jest bardzo podobnie, przy czym w niektórych miejscach, gdzie tej roślinności jest mniej albo w ogóle, na jakichś, w jakichś terenach takich górzystych, tam wydaje się, że nawet jakaś forma czegoś, co śnieg przypomina jest. A poza tym są pory roku, ale tak jakby było od wiosny do wczesnej jesieni. okej. I cały czas jest tak przyjemnie, wydaje się. Mhm. A powiedz mi, porównując do standardów życia ludzkiego, jak długo żyją? No kilkaset lat. To między 500 a nawet 700 lat się pojawia. Hmm. To jeszcze zobacz, jak liczebni, jak dużo ich jest, jak duża jest ta populacja. Około 700 tysięcy. Mhm. Czy jakieś inne istoty próbowały ich podbić? Dawniej tak, Teraz teraz nie. nie. Mhm. Okej, dobrze. No dobrze, powiedz, bo być może ty tam widzisz coś ciekawego, co chciałbyś nam jeszcze opowiedzieć, o co nie zapytałam. Nie wiem co, dużo tam jest takich rzeczy, ale nie wiem co. Mhm, No na pewno roślinność jest inna. mhm, I oni są inni, kolory też są inne. mhm, Odczucia tak jakby tego miejsca, tak jakby właśnie to byłoby się gdzieś naprawdę w jakimś takim miejscu, takim no nierzeczywistym, porównując to, co nas otacza. mhm. A powiedz, czy, bo już kilka razy to wymieniałeś, czy jednorożce tam są? W niektórych tutaj częściach wydaje się, że w takich jakby nie wiem, bo tutaj, gdzie to opisywałem, to jest bardzo dużo lasów. Mhm, W niektórych regionach widać góry, ale są też takie wzniesienia, nie wiem, takie przypominające trochę połoniny, to, to tam można je czasem dostrzec. mhm. Czy w takim razie gnomiki e, hodują jakieś Nie. zwierzęta? Nie. To znaczy, w sensie tych jednorożców nie, ale Mhm, ogólnie nie widać w bliskości ich domów jakieś zwierzęta, które oni by hodowali. Raczej polują na nie tylko. mhm, mhm. Dobra. Ale uprawiają ziemię i już rośliny widać, to tak, Mhm, to uprawiają i zbierają. mhm. Nie są jeszcze zmodyfikowane? No jest poczucie, że nie. To jest naturalne. Mhm. Okej, dobrze, Darku. Rozłącz się z tą krainą i odłącz się od niej. Jeszcze jedną może byśmy sobie tak w miarę szybko zwiedzili. Tam, gdzie są jakieś takie większe populacje istot. Mnie tam ciągnie do tych smoków, O, bo to właśnie. ciekawe jest na tym, że nie jest populacja, która jest duża, ale bardzo zmienna i tam Mhm.
Dosłownie cała ta przestrzeń się potrafi zmienić i dostosować, tak jakby tam kreacja tych istot powodowała szybkie zmiany. Mhm. Całe No, połacie terenów potrafią się przebudować w ciągu dosłownie sekundy czy kilku sekund. no to nieźle. Tak samo, no naprawdę, to i tych istot jest, one są w ogóle też zmiennokształtne. Czasem przybierają postaci na przykład ludzkie, Mhm. tyle tylko, że są dużo wyższe i wtedy sprawiają wrażenie, że ma się przed sobą kogoś, kto jest niezwykle inteligentny, ale on potrafi przetransformować właśnie w jakąś inną formę, albo wręcz w smoka, który później tam lata i może latać. I Mhm. oni, te smoki, bo mówię oni, bo patrzę jak są w formie takiej przypominające stojącego. W ogóle sami jakby męskie postacie się tam pokazują, Mhm. jak są. Oni są w pewnych odległościach od siebie i to jest jakby byli w jakimś procesie, jakby, nie wiem, jakby mieli bardzo dużo myśli, czy nie wiem, czy byli w jakiejś głębokiej analizie i później wyzwalają coś chyba jakby ze swojego umysłu, czy z siebie i właśnie wtedy przebudowuje się ten teren, ta płaszczyzna, na której stoją. Dosłownie się przebudowuje. Tak Mhm. jakby mogli kreować w sposób wręcz błyskawiczny. Mhm. Mhm. Tak, jak po raz pierwszy mówiłeś o tym regionie, to właśnie mówiłeś, że jest on bardzo taki szybki, jest bardzo duży ruch. Czy rozumiem, że smoczyc nie ma? To Są same. znaczy, ja mówię tylko, że jak widzę te smoki w postaciach właśnie takich przypominających ludzi, to wtedy widzę ich tylko w formach męskich. Męskich, okej, dobrze. Rozumiem, że przychodzą na teren Ziemi Ale już tylko w formach takich ludzkich. ludzkich. Mhm. Potrafią wejść jakby, czy przechodząc przez portal, Mhm. wejść na te tereny nasze, nazwijmy to, Mhm. normalnie wyglądając jak ludzie. Są niezwykle inteligentni i potrafią jakby no, intelektem zmiażdżyć większość z ludzi. Po co przychodzą? Y, Oni się lubują w, w kontroli. W Mhm. kontroli i potrzebują, no, w zasadzie potrzebują, tak jakby ich ego kazało im, e, jakiego słowa użyć? Może nie ćwiczyć, tylko poznawać jeszcze bardziej psychikę innych istot i ją kontrolować, Mhm. żeby być wyżej, żeby wiedzieć, przewidywać, przenikać pewne, czy przewidywać wręcz pewne zachowania i kontrolować tą sytuację. Nie tylko tam na tych płaszczyznach, że oni zmieniają i tak dalej, ale również podczas pewnej rozmowy móc uzyskać coś, co chcą, w taki sposób, żeby druga strona nie do końca się mogła zorientować. Mhm. Czy są używane na naszych terenach przez jakieś grupy decydentów, władców? Wydaje się, że ich wnioski i ich nauka o naszej psychice i emocjach również, czy schematach myślowych jest wykorzystywana do chociaż w niewielkim zakresie, bo tam głównie ta sztuczna inteligencja bada jakieś trendy i dostosowuje scenariusze, ale wydaje się, że ich jakby wkład w to i jakiś ich wiedza jest w stanie uzupełnić te algorytmy, tak żeby one w sposób bardziej jeszcze precyzyjny mogły przewidywać nasze zachowania, czy wręcz je kreować. Mhm. Spójrz na ich technologię, czy jest mocno zaawansowana? I
Wydaje się, że oni w ogóle nie używają technologii. Oni sami są Mhm. technologią. W sensie to, co potrzebują, mogą wykreować. Tak po Mhm. prostu, na pstryknięcie wręcz. Mhm. Okej. Tyle tylko, że potrzebują do tego energii z zewnątrz. Więcej, wciąż więcej. Mhm. Bo przepalają jej bardzo dużo. Mhm. Zobacz, czy próbują opanować inne regiony. Tak. To znaczy nie, na tym płaszczyźnie one są podzielone na stałe, tak jakby jest jakiś układ, Mhm. który powoduje nienaruszalność. Tych granic. Natomiast w innych przestrzeniach poza Ziemią, Mhm. tak, Mhm. Dobrze. Dobrze, Darku, rozłącz się z tą częścią i pozostań jeszcze nad lądem regionów, bo chciałabym teraz jeszcze porozmawiać na temat tych gwiezdnych wrót. Powiedziałeś, że ich jest 12. Zgadza się? tak, Mhm. Powiedz mi, czy te gwiezdne wrota prowadzą tylko do gwiazd? nie. Prowadzą do planet? Ym, No tak, nawet wydaje się, że do innych wymiarów. Wymiarów. Ale na Ta, planetę tak, można mhm. również. Nie, właściwie to Gwiezdne Wrota to jest umownie, Umownie, umownie. bardziej do innych planet Mhm. niż do samych gwiazd. Mhm. Mhm. Dobrze. Czy do czarnych dziur też się można dostać poprzez? Jest poczucie, że do wnętrza takiej czarnej dziury, gdzie też istnieją pewne plany, czy światy, Aha. czy miejsca, w które można się Okej. dostać. Mhm. Dobrze. Dobrze. To w takim razie wybierz jakieś wrota. Stań przed tymi wrotami. Powiedziałeś wcześniej, że trzeba spolaryzować, by ustawić odpowiednią konfigurację. Tak. Mhm. No to sobie może troszeczkę posprawdzamy. A ja bym chciała, żebyś mi opisał ten proces, który z symbolami przebiega. I najpierw chciałabym, żebyś ustawił kierunek planeta Matuzalem. To jest planeta, która jest tą pozasłoneczną, najstarsza, którą my znamy. Powiedz mi, jak przebiega ten proces, kiedy polaryzuje się? Trzeba na dwóch obręczach Mhm. ustawić jakieś symbole. Trzeba wiedzieć, który symbol z czym połączyć i wtedy Mhm. e, aktywuje się te wrota Mhm. i stworzy się takie przejście, tunel, nie wiem jak to nazwać, przez Mhm. który można dosłownie wyjść, tak jakby przejść przez drzwi z pokoju do pokoju. Mhm. Dobrze. Skąd czerpać wiedzę, jakie symbole ustawić? Tam głównie obsługa czy strażnicy mają taką wiedzę. Mhm. Czyli bez strażników się nie obędzie. Yy, Mogłoby się obejść, Mhm. e, tylko gdyby ustawiać po prostu tak na chybił trafił, to też losowo Mhm. otworzą się przejścia Mhm. do tych innych planet czy Okej. przestrzeni. Okej. Dobrze. To ja podam teraz ciąg liczb i ciąg liter. Może akurat będzie to utrafione, bo ta planeta Matuzalem ma też swoje literki i swoje cyfry. Wszystko z dużej litery P, S, R, B 1620 myślnik 26B. To nie wiem, to nie ma takiego Nie ma symbolu. nic? Okej. Mhm. A raczej to są symbole takie Mhm. dość skomplikowane, ale jakby zawarte, wpisane jakby jakaś informacja jakby w jeden taki skomplikowany symbol. Okej. Czy tylko strażnicy mają taką wiedzę na temat tych symboli? Wydaje się, że nie tylko. Mhm. Gdzieś to też jest zapisane, ale Mhm. strażnicy wiedzą,
no, ponieważ używają tego i obsługują, to, to dla nich jest to takie zwyczajne, że tak powiem, wiedzą jak tego używać. Mhm. Mhm. Okej. No dobrze. Powiedz mi jeszcze, jak ten portal, jak te wrota wyglądają? Opisz mi je. Te akurat są stworzone z takiego połyskliwego materiału. Nie wiem, wydaje się, że jest to jakaś forma metalu albo stopu metali. Mhm. Bardzo ładnie mieni się w świetle. Mhm. Jest niezwykle starannie wykonana. Te symbole są bardzo ładnie naniesione na te obręcze. No, kształty czy pewne wypukłości są widać. No, jest bardzo też dodatkowo jeszcze jest to jakoś tak wypolerowane, że samo w sobie wygląda bardzo ładnie. Mhm. Mhm. No dobrze, a gdybyś ty teraz wyznaczył sobie kierunek na planetę Matuzalem, nie przechodząc przez, oczywiście nie używając tych wrót, dotrzesz tam? Mhm. No idź. Planeta Matuzalem. Najstarsza, jaką my znamy, tak? Tak, pozasłoneczna. I powiedz mi, jak ją widzisz? No jakoś tak mało sympatycznie. Widać, że jakoś taka jest podniszczona. Mhm. Taka Mhm. jakby coś tam się stało. Jakaś katastrofa naturalna albo i nienaturalna. Że Mhm. jest bardzo dużo takich miejsc, gdzie e, to, co tam było, jest jakby takie tylko pozostałości tego, choć są też miejsca, gdzie to wygląda w miarę normalnie, ale atmosfera taka jest dziwna. I w ogóle tak jakby ta planeta była jakaś taka, nie wiem, pod jakąś kontrolą. Tak, Mhm. tak A są czuję. tam jacyś mieszkańcy? Tak, tam w tych miejscach niezniszczonych. Jeszcze niezniszczonych. Mhm. Okej. Powiedz mi, jeśli masz wgląd, jak fizycznie wyglądają. Postacie są wyprostowane, takie jak powiedzmy, tak jak i mają nogi i ręce, natomiast proporcje są nieco inne. Są, wydaje się, bardziej szczupli, bardzo Mm. mają takie chude te członki Mhm. Mhm. i odrobinę dłuższe szyje i wydaje się, że to są mniejsze głowy. A może po prostu to przez proporcje wygląda, że głowa jest mniejsza. Mhm. Czy zaglądają na Ziemię? Znają nas? Y, Te istoty nie, ale tak jakby wiedziały o Ziemi. Mhm. Wiedziały, że jest inna planeta, Mhm. że są inne planety i że jakby bardziej w kategorii legend. Natomiast jest coś takiego, jak właśnie jakaś kasta zarządzająca tym, która bardziej wie. I tamci, to tak jakby, nie wiem, oni byli jakąś kastą bogów, czy zarządców, czy królów. Trudno to jednoznacznie określić, czy porównać do systemów jakichś na Ziemi, jakichś, czy Mhm. monarchii, czy do tego, czy do czegoś takiego. Może bardziej do Egiptu i i kasty kapłańsko-faraońskiej, nazwijmy to, czyli faraona. Choć to też nie do końca tak, ale już to bliżej chyba było temu. I oni mają wiedzę i też kontrolują tą społeczność. I oni nie wyglądają już jak ci mieszkańcy, wyglądają zupełnie inaczej, są więksi, są potężniej zbudowani i mają dostęp do technologii, która zapewnia im czy podróże poza tą planetę, albo też używanie właśnie tych przejść Przejścia, okej. czasoprzestrzennych. Mhm. Y,
No właśnie, a czy są tacy, którzy odwiedzają Ziemię? Tak. Jak długo tam zostają? Różnie, od kilku dni do kilku tygodni najczęściej. A czy my ich widzimy wtedy? Nie. Nie. Mhm. A w jakim celu przybywają? W dyplomatycznych i w celu pewnych ustaleń i jakby wymiany doświadczeń w dziedzinie kontroli i tworzenia systemów kontroli. Mhm. No dobrze, Darku, rozłącz się całkowicie z tą planetą, z tymi istotami. Wróć do naszej części, ale jeszcze cały czas poza kopułą. I powiedziałeś, że do naszej części na samym początku wyszło kilkaset tysięcy istot. Nawet podałeś 340 000. Sprawdź, którędy one weszły. One nie weszły bezpośrednio na Ziemię, tylko poprzez ciała na Ziemię. Okej. Bardziej weszły w system, w tą część energetyczną, można było powiedzieć astralną, Mhm. w większości weszły jakby mając nadzieję, czy obietnicę, czy nie wiem, czy chęć, czy pragnienie kreowania nowych światów, czy współudziału w Mhm. kreowaniu Mhm. nowych światów. Mhm. A skąd przybyły? Z jednego miejsca, czy Nie, z wielu, z z różnych różnych miejsc? miejsc. Mhm. Chociaż tutaj się pojawiają jakieś takie właśnie e, przestrzenie, nie planety, właśnie bardziej przestrzenie, tak jak to by były jakieś świadomości niematerialne, które właśnie chciałyby tworzyć coś, co byłoby odpowiednikiem ich, coś, co by wykraczało poza stworzenie. To jest Mhm. o tyle ciekawe, że z drugiej strony też jest w nich poczucie, że wszystko jest i jest pewien ład i porządek. Ale tak jakby one chciały wyjść poza to i tutaj jakby dostały obietnicę, że mogą to robić. No, kogo dostały te obietnice? Od bytu, takiej świadomości, która jakby pokazuje im, że odkryła ten sposób i ma dostęp do przestrzeni, w której można to robić. Mhm. Chodziły jako wolne istoty? Tak wygląda, Okej. że robiły to z własnej woli, Własnej tak. woli. Mhm. Mhm. Zobacz, czy od tego czasu pozostały na Ziemi inkarnując? Tak, Mhm. Dobrze. Jak się czujesz, Darku? dobrze, Możemy dalej? tak. Dobrze. To chcę, żebyś był nad kopułą i kiedy poprzednio sprawdzałeś, szedłeś, no tak jakby w prawą stronę od centrum. Natknąłeś się na ten ląd regionów, ale teraz chciałabym, żebyś poszedł w lewą stronę i powiedz mi, co tam jest. Tam generalnie też są lądy, tylko Mhm. powierzchniowo mniej jest tam przestrzeni. Mhm. Ogólnie ten, jak ty nazywasz to lądem regionów, to jest wszędzie poza naszą kopułą. Mhm. Mhm. Z prawej strony jest tego, wydaje się, więcej powierzchni jest. Okej. No, czekaj. Ale można by powiedzieć, że nasza część, która leży pod kopułą, no nie jest w centrum idealnie, ale mniej więcej przesunięte lekko właśnie w lewo. Mhm. 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 Dobrze. Powiedz mi tak już odbiegając trochę od tematu, kiedy admirał Byrd mówił o nieprawdopodobnej ziemi bogatej ląd, widział jakiś któryś z tych lądów poza naszą kopułą?
Takie jest poczucie, tak, że on wydostając się z Zakopuły Mhm. wleciał. Mhm. Wydostając się tam wleciał w przestrzenie, które właśnie mógł zobaczyć, które właśnie okalają Hmm. tą ziemię. Tam jest w ogóle poczucie, że on mógł mieć albo też halucynacje, ale też mam wrażenie, że na dłuższy czas stracił przytomność. Mhm. I myślisz, że podróżował poza ciałem wtedy? Nie, to nie chodzi o to. Nie. Chodzi o to, Okej. że lot wydaje się mógł być dłuższy niż on pamięta. Okej. Mhm. Tak, tak. Tam rzeczywiście był lot. Z tego, co on opowiadał, wszystko się zatrzymało, czyli silniki nie pracowały. I no, to jak ktoś będzie chciał, to sobie zajrzy do tego, bo to też jest dosyć ciekawe. No dobrze, to w takim razie, Darku, idź w lewo i chcę, żebyś doszedł do krańca tej powierzchni, tej, o której mówimy, że to jest ta skała, na której jest nasz grajdołek. Ale chciałabym, żebyś do krańca poszedł, do samego końca. Jesteś? Tak. Mhm. Dobrze, a teraz chciałabym, żebyś schodził w dół i spojrzał na tą naszą skałę od dołu. Powiedział mi, jak ona od dołu wygląda. No, trudno to opisać jest, bo to tak jakby wziąć koparkę i po prostu wygrzebać kawał ziemi i podciągnąć do góry. Na górze byłaby ta powierzchnia, która stanowiła powierzchnię wspólną, zanim została zabrana, a pod spodem są takie różne struktury nie, nieregularne, które też mają jakieś takie formy zagłębienia, Mhm. takich miejsc, w które można wejść jakby. Można by nawet powiedzieć, że tam są takie puste przestrzenie, no, które nie do końca są puste, ale powiedzmy, że są puste, tak jak no, formę takich gigantycznych jakichś grot. Mhm. Mhm. A powiedz mi, czy ktoś z powierzchni, czy to spod kopuły, czy poza nią, używa tej części pod spodem? Tak, tam Mm. są też jakieś formy baz czy przestrzeni, gdzie również toczy się jakby życie tego. Aha, aha. Czy to jest jeden kraj, czy to jest grupa krajów, czy to jest grupy społeczne, które tam tym No, zarządzają? kraje to może nie, to terytoria, Terytoria. Mhm. raczej takich cywilizacji czy gatunków typu właśnie tam widać na przykład reptylian. Mhm, mhm. Okej, dobrze, dobrze. To teraz chciałabym, żebyś się szedł dalej w dół. Przyspieszył i powiedz mi, leciał w dół, ale powiedział mi co po drodze, czy coś widzisz, coś się pokazuje. Tam iść i lecieć w Dół, dół, tak. Mhm. czyli pod tą całą Tą strukturę. naszą, tak, ale jeszcze jakby cały czas zostaw strukturę na górze, badasz teren, badasz przestrzeń pod, No to ale tam niewiele jest, niewiele choć jest. czasem Mhm, się odrywa coś jeszcze mhm, i potrafi odpaść. mhm, mhm. Ale Dobrze. samej Mhm, w pobliżu jakby nie widać nic. mhm, dobrze. Chodzi mi o to, czy wyczuwasz, że mocno turbo doładowanie w dół, wyczuwasz, że jest tam też jakaś powierzchnia, która zamyka tę przestrzeń. Właśnie nie wyczuwam tego. Nie wyczuwasz. Wyczułeś to lecąc do góry. Powiedziałeś, że to jest gdzieś bardzo daleko, ale wyczułeś, że tam jest jakaś przestrzeń, która zamyka od góry.
Tutaj nie czuję tego. Tutaj nie czujesz tego. Dobrze. Dobrze. To wróć w takim razie do naszej przestrzeni nad kopułą. I chciałabym, żebyś teraz em, odnalazł wyjście z całej tej przestrzeni. Zarówno tej naszej, jak i poza kopułą. Czy jest wyjście z tej przestrzeni? Tak, no można ją opuścić. Tak, Mhm. Co jest, kiedy opuścisz tę przestrzeń? no to jest cała reszta wszechświata czy galaktyki, to co Mhm. można stamtąd zobaczyć, to Mhm. bogactwo kolorów, Mhm. miejsc, Mhm. gwiazd, planet, nie wiadomo Mhm. czego jeszcze. Mhm. To wszystko tam jest i można wybrać gdzieś jakiś kierunek. Mhm. Dobrze. A będąc jeszcze tak powiedzmy sobie, że w tym kosmosie, zobacz, czy jest wyjście z tego kosmosu, tej przestrzeni całkowitej. Czy jest jakieś wyjście lub przejście? Jakby fizycznego przejścia nie widać, Mhm. ale jest poczucie, że Że można. jest. Okej, o to mi chodzi. No dobrze. Mm. Sprawdzisz, co jest poza? Yy, Nie wiem, jak to opisać. To przed nas wszechświat wydaje się niewyobrażalnie wielki. Mhm. Można też używamy też słowa nieskończony, a mam właśnie takie poczucie, które nie wiem, nie wiem jakich słów użyć. To jest jeszcze coś, co jest jeszcze większe, Mhm. ale z drugiej strony bardzo inne też. Mhm. Bo jest tam poczucie, że jest takie ogromne, poczucie tak gigantycznej przestrzeni, Mhm. ale z drugiej strony takie bardziej jakieś takie puste. Mhm. Możliwe, że po prostu, ale puste, jak się to obserwuje, ale mam też wrażenie, że możliwości kreacji tam, czy częstotliwości, które tam są, są po prostu inne niż te, które my tutaj zaczynamy poznawać. Ale jest poczucie wtedy z tamtej perspektywy, że ten nasz wszechświat jest mały w stosunku do tego, co tam się odczuwa. Mhm. Dokładnie. Dobrze. Może na eksplorację tamtej przestrzeni jeszcze przyjdzie kiedyś czas. Teraz chciałabym, żebyś wrócił do tej naszej kopuły. Jeszcze mam ze 2, 3 pytania. Jak się czujesz, powiedz mi? Dobrze. Mhm. My tutaj pod kopułą, na tym naszej tak zwanej Ziemi, żyjemy sobie w tak zwanym Matrixie, systemie zarządzania, ale też i manipulowania nami. Sprawdź w takim razie, czy poza Ziemią, czyli poza kopułą, też jest coś na kształt Matrixa. Tak, nawet wiele takich matrixów jest. Mhm. Większość ma dużo takich wspólnych cech i ma za zadanie właściwie kontrolować Mhm. istoty, które tam żyją i w zasadzie coraz bardziej angażować się w odchodzenie jakby od swojej natury po to, żeby ta pamięć, kim są, została wygaszana, a w efekcie nawet chyba przejmowana. Mhm. Poza tym te matryksy jakby też zbierają różnego rodzaju dane, które później można wymieniać i używać do tego, żeby właściwie
inne matriksy mogły być, nie wiem, uczyć się, czy być modyfikowane. Są to później też jakby ta struktura matriksa może być skompresowana, czy przeniesiona, czy stworzona z niej pewnego rodzaju sztuczna świadomość, która mając te wszystkie dane, czynniki jest w stanie wpływać na to, żeby przyjmować inne świadomości. To jest taka struktura samoucząca się, która później może, znając pewne podejścia różnych świadomości, mając sumę różnych, obejść ich jakby bariery, takie w cudzysłowie nazwijmy ochronne, i pozyskać nowych jakby uczestników. Ale takich matriksów widać jest dużo. bardzo dużo, bardzo dużo. Aha. A powiedz mi, czy jest jeden jakiś nadrzędny nad nimi wszystkimi? Tak, jest coś Okej. takiego, co czuć, co te matriksy jakby zaczęło może tworzyć, czy no ale na pewno ma do nich dostęp. Mhm, mhm. Zobacz, czy my jesteśmy jakimś eksperymentem, awatarami w jakimś programie. No, w zależności z jakiej perspektywy na to spojrzymy, to i awatarami, I i eksperymentem. eksperymentami, Mhm, można by było powiedzieć. mhm. I to eksperymentem bardzo złożonym, wielopoziomowym. Tak. Czy my w ogóle możemy mówić o wolności? Zależy jak na to popatrzeć, bo w pewnym momencie, jakby przyjmując, czy stając się uczestnikami tej rzeczywistości, godząc się na to, świadomie czy nieświadomie, możemy mieć poczucie, czy często mieliśmy poczucie, że chcemy doświadczyć coś i sprawdzić się i tak dalej, a później w efekcie uwierzyliśmy, że to coś do czegoś jest nam potrzebne i na pewnych płaszczyznach jest poczucie tej wolności, czy wolnej woli nawet, ale jak się patrzy na całe te konstrukcje, to tej naszej woli jest tam bardzo mało, bo ona jest cały czas stymulowana albo wywoływana w nas na podstawie właśnie różnego rodzaju programów, które są w tej rzeczywistości i które my przyjmując tworzy iluzję naszej wolności, czy właśnie wolnej woli. Mhm, Bo my się niby posługujemy, ale ona jest mimo wszystko uwarunkowana, więc tą wolną wolą nie mhm, do końca jest. mhm, mhm. Dobrze, Darku, na tym byśmy zakończyli z mojej strony, chyba że ty chcesz coś dodać, coś, co cię zaintrygowało, coś, co zobaczyłeś, a o co nie zapytałam. Że mimo tego, że tego nie widzimy, to zawsze możemy stąd odejść. Możemy, dokładnie. Ja ci bardzo dziękuję za piękny przekaz, za wspaniałą pracę i wyłączam nagrywanie.